Jesteśmy dalej w Atenach. Chciałam Wam zrobić taką trasę, żeby Wam pokazać, jak można zwiedzić dużo w Atenach za darmo. Teraz jesteśmy pod Łukiem Hadriana, tak jak widzicie. Pięknie świeci słońce, bo będzie za 1,5 godziny zachodzić. I my sobie tutaj wyruszyliśmy. Na górze macie ludzi, którzy są na Akropolu. To jest fajna godzina, jeśli chodzi o zwiedzanie Akropolu. Słuchajcie, jak jest gorąco. Dzisiaj i wczoraj było już chłodniej, 28 stopni było wczoraj. Dzisiaj jest tam 32, ale jest dużo chłodniej niż jak przyjechaliśmy. Więc jeżeli chcecie bukować sobie Akropol, to naprawdę godziny wieczorne 18:30 spokojnie zdążycie pozwiedzać i fajnie spędzić tam czas. A teraz jak ja się odwrócę, to pokażę Wam kolejną rzecz. Tu są, słuchajcie, kolumny i świątynia Zeusa. I na tą świątynię, jak był bilet combo, można było wchodzić i za te 30 funtów mieliście wszystko. W tej chwili niestety każda atrakcja kosztuje inaczej. Stąd też mój filmik. Chcę Wam pokazać, że właśnie za płotu można też fajnie zwiedzać. O! Oczywiście, słuchajcie, jak macie ochotę, no to wchodźcie i że tak powiem, tutaj napędzajcie gospodarkę. Nie mam z tym najmniejszego problemu, ale dużo osób jednak jest teraz zaskoczonych tym, że te 30 funtów trzeba wydać na Akropol, a inne atrakcje są dodatkowo płatne. Stąd, tak jak widzicie, można sobie spokojnie przejść i też zobaczycie, no może nie tak z bliska, ale i tak fajnie zobaczycie tutaj tą świątynię Zeusa. Przy okazji możecie opowiedzieć dzieciakom albo samemu sobie poczytać tą historię i wtedy się tak przygotować troszeczkę inaczej. I ja Wam powiem, gdzie teraz dalej. Teraz słuchajcie, pójdziemy sobie tutaj tą uliczką, wyjdziemy już na place i w tym momencie będziemy w tym miejscu, które ja najbardziej lubię, czyli na tym placyku, z którego można iść w różne kierunki i ja Wam pokażę, jak my się dzisiaj tutaj pospacerujemy, zanim słońce zajdzie. To taki spacer przed naszym wyjazdem jeszcze sobie zafundujemy. A tutaj cały łuk. Także do zobaczenia za chwilę w kolejnym miejscu, które możecie zobaczyć. Po drodze mijamy piękną lodziarnię. Tutaj też już można iść w pierwsze uliczki, ale my nie idziemy. My sobie idziemy tutaj, bo chcę najpierw przejść i pokazać Wam Romana Gorę, bo to jest kolejny punkt na mapie. Zresztą sobie taką mapkę stworzyłam i według tej mapki, jeżeli ktoś będzie miał oczywiście ochotę, może sobie przejść. Ponieważ mówię, my lubimy tutaj chodzić takimi swoimi ścieżkami, ale to nie znaczy, że musicie chodzić tak jak my. Najlepiej znaleźć coś samemu. To jest mój ulubiony square. Tak jak widzicie, fajnie, trochę ludzi jest jeszcze. Zobaczcie, trochę ludzi jednak jest. Mamy 30 czerwca. Mój ulubiony sklep, ludzie skamują na koszulki, uważajcie. Tutaj więcej ludzi. Tutaj, pamiętajcie, jest mój plac zabaw. Więc jak będziecie z dziećmi, to idźcie sobie na ten plac zabaw, bo jest naprawdę bardzo fajnie. Także cały czas idziemy w kierunku tutaj Monastyriaki. Widać Lycabettus. Idźcie sobie na Lycabettus koniecznie. Myśmy tam byli w lutym, teraz już przyszliśmy. No i oczywiście piękna plaka. Tak jak widzicie, z pięknymi kwiatami. To jest jedno z najpiękniejszych tutaj miejscówek. Jest pełno restauracji, ale ceny są kosmiczne, od razu Wam powiem. Ani razu nie usiedliśmy, ponieważ no, ja nie lubię takich sztucznej atmosfery. Popatrz, zielone te mandarynki na drzewie. Pięknie to jest. Zobaczcie, tutaj ładnie wychodzimy. Mamy Roman Agora. Jest to kolejne miejsce, które możecie zobaczyć. Podchodzicie sobie pod płotek i elegancko możecie zobaczyć, przejść dookoła, albo tutaj sobie dookoła, albo pójdziemy tak jak my chodzimy z tamtej strony i też Wam pokażę, jak to wszystko ładnie wygląda z drugiej strony. I zobaczcie, już mamy tutaj Roman Agora. Pięknie, ładnie. Można powiedzieć, że prawie jak w środku. Dużo kotów tu jest zawsze. Zobaczcie, tutaj już będziemy dochodzić do placu Monastyriaki i zawsze tutaj jacyś artyści. Zawsze coś tutaj się ciekawego dzieje. W lutym jest cisza. No i tak sobie możecie spacerować i macie, że tak powiem, zapewnioną kolejną atrakcję za darmo. Jesteśmy u podnóża Akropolu, więc jeszcze dodatkowo możecie sobie popatrzeć na Akropol z tej strony. Ale tak jak mówiłam, Akropol uważam
że warto zobaczyć i warto się tam wybrać chociaż raz. Także sobie tak idziemy, spacerujemy. Zobaczcie, jak ładnie przy Romana Agora można sobie usiąść. Dalej mamy Bibliotekę Hadriana. No i nic dodać, nic ująć. Byliśmy w środku i uważam, że to też jest atrakcja, którą można zobaczyć za płotu, bo ten płot jest naprawdę cała ta długość. Możecie sobie tam podejść i tam i sobie po prostu pozwiedzać. A tu już zaraz z boku mamy monastyriaki, także też fajnie. Nie ma sensu za niektóre rzeczy, uważam, teraz osobno płacić. Wydaje mi się, że zrobili duży błąd, wycofując te bilety combo, ponieważ naprawdę ludzi to kusiło, żeby chodzić i zwiedzać, zatrzymywać się w lokalnych knajpkach, albo na przykład robić sobie jeden dzień tutaj, drugi dzień tutaj, tak jak myśmy to robili. No ale niestety nie decyzja nasza, tylko decyzja tutaj lokalnych władz, żeby usunąć bilet combo. Popatrzcie, tak wyglądała właśnie biblioteka. Ja na jednym z filmików wcześniejszych, które tutaj nagrywałam w lutym, no, pokazuję ją w środku, jak wygląda, ale mówię, spokojnie możecie sobie zaliczyć to miejsce również spacerkiem tak dookoła. Pójdziemy właśnie tutaj w dół, w kierunku monastyriaki, ale nie przyjdziemy przez plac, skręcimy szybciej, tak żebym Wam mogła pokazać, jak dojść do Ancient Agora. Też możecie zobaczyć to miejsce za płotu, ale jeżeli macie czas i macie fundusze, to warto wejść. Uważam, że to jest druga atrakcja po Akropolu, którą warto zobaczyć. A tutaj monastyriaki, no to jest miejsce, które warto też przyjść i zobaczyć, bo ono tętni życiem, zwłaszcza wieczorami. Idziemy sobie tutaj, tą uliczką w kierunku właśnie Ancient Agora. Tutaj też musicie patrzeć, bo są fajne pamiątki, przynajmniej były w kwietniu w dobrych cenach i każde stoisko ma inną cenę. No i słuchajcie, tutaj już jesteśmy przy Ancient Agora. Tu się zaczyna, także mówię, tutaj można śmiało wzdłuż płotu, z każdej strony jest płot i można też przejść, ale ja Wam polecam wejść. Tutaj nie zobaczycie tutaj tego budynku w środku jest muzeum, więc warto. Poza tym te knajpki tutaj, słuchajcie, zobaczcie, muzyka. Jest fajna atmosfera na tej uliczce, także gorąco Wam polecam. No i tutaj również dołem jeżdżą pociągi, także jakbyście chcieli przyjechać, to pewnie pociągiem też jakoś można się dostać, nie widać. Ale mówię, Ancient Agora na przykład na mnie zrobiło największe wrażenie, także ja uważam, że jest to naprawdę jedna z ciekawszych atrakcji. Akurat pociąg. Myślę, że jest mu bardzo dobrze. W takim miejscu się ulokować, słuchajcie. Muszę aż go oddalić. Fajny ma widoczek. Teraz coś zauważyliśmy, bo tutaj pod Akropolem jest jeszcze jedna górka. I tam jest bardzo dużo ludzi, zobaczcie. Na nią można wejść i też zobaczyć tak bliżej Akropol. Ale ja osobiście polecam Filipapos, ale zobaczcie, jak tutaj ładnie już, jak widać ładnie. Dlatego mówię, to jest w środku, jest muzeum. Jeżeli wejdziecie do środka, to będziecie również mieli kawałek historii właśnie opowiedzianej w tym muzeum. I cały ten teren, to jest olbrzymi teren, później się idzie tam na samą górę pod tą świątynię. Ta góra naprawdę Wam polecam, bo uważam, że jest bardzo warto. To mówię, gdybym miała ponownie pójść na którąś z atrakcji, to na pewno byłby Akropol i na pewno byłoby Ancient Agora. No a teraz stąd idziemy dalej, w kierunku cmentarza. Ale najpierw koty greckie. Tak, bo mówimy, że tutaj co chwila jak coś wykopią, nie, jak coś kopią, to wtedy coś odkopią. I tutaj znowu jest taka dziura, gdzie muszą być prace archeologiczne, zanim coś wybudują. Ale ja Wam chciałam coś innego powiedzieć. Tutaj, jak jest wejście do Ancient Agora, jest ta restauracja. Pójdziecie tak jak tutaj ta pani w tej różowej sukience, to wyjdziecie na tej uliczce. Tu jest taka restauracja Eliza i dalej pójdziecie, to jest Lite Cook. No i tam sobie później w monastyriaki wyjdziecie w kierunku Di Porto, w kierunku tego targu, jeżeli chcielibyście sobie skrócić. No a my idziemy dalej w kierunku cmentarza, z którego nas ostatnio wyproszono. Też cmentarz możecie zobaczyć za darmo i w ogóle cmentarz uważam, że można tylko zobaczyć za płotu, bo nic tam takiego aż interesującego nie było. Malutkie muzeum, ale dokładnie to wszystko znajdziecie albo w Muzeum Akropolis, albo w Muzeum Narodowym. I oba te muzea też są super, są osobne filmiki na naszym kanale, także możecie zobaczyć i zdecydować, które muzeum zaliczycie. My byliśmy po prostu 2 razy w różnym czasie i dlatego się wybraliśmy, a pewnie tak to bym nie szła do 2, tylko
zostałabym przy jednym. Tutaj ta ulica tętni życiem, bo tak nie było, prawda, w lutym? W lutym to były pustki. Pustki. Ale wnioski są takie. Albo na jesień tu można przyjechać, albo wczesną wiosną. Wtedy, kiedy nie ma ludzi, możecie fajnie zwiedzić i nie ma cen takich, jak są teraz. I jest miło i przyjemnie i nie ma temperatury powyżej 30 stopni, 32. Pięknie słońce świeci. My pójdziemy sobie oczywiście na zachód słońca na File Papos i taką drogę Wam właśnie tutaj wyznaczyłam. Ale pójdziemy na tą drogę File Papos nie tędy, tak jak chodzimy normalnie, tylko przejdziemy sobie za cmentarzem. Tutaj pamiętajcie, jakbyście byli z dzieciakami bądź sami, tutaj jest granita. I ta granita jest dlatego tutaj taka super, bo dają Wam rurkę truskawkową, którą się po prostu później je. I tylko i wyłącznie w tym miejscu. Ja muszę zabrać męża, bo on idzie w złym kierunku oczywiście. Po 2-3 minutach jesteśmy na cmentarzu. Cmentarz prezentuje się w ten sposób, a raczej jego pozostałości. I słuchajcie, on się ciągnie tak tutaj. Więc wejście jest tam dalej, bo tam jest też takie małe muzeum, też możecie je sobie zwiedzić, jeżeli macie ochotę, ale no tak jak widzicie, no słuchajcie, jeżeli jesteście jakimiś miłośnikami historii, no to na pewno każdą atrakcję warto zaliczyć, no i o każdej atrakcji poczytać. Myśmy byli, dla nas po prostu no było ok, ale no niespecjalnie, żeby za tą atrakcję płacić, bo są inne fajne atrakcje, za które można zapłacić i naprawdę skorzystać. I wolałabym naprawdę pojechać w inne miejsca, chociażby nad jezioro, tak jak byłyśmy wczoraj z córką i już pewnie ten filmik też jest na YouTubie, więc możecie zobaczyć i uważam, że akurat jezioro było super. Koszt 19 euro w porównaniu z wejściem na przykład na jakąś taką atrakcję, no to jest nieporównywalny, tak? I jeszcze cały dzień, który się spędza wygodnie, fajnie, relaksując się. Także my sobie teraz idziemy w kierunku File Papos i tam będziemy zakończyć dzień, bo mamy piękny zachód słońca. Tutaj sprawdzę, czy tą drogą możemy iść, bo przyznam się szczerze, nie pamiętam, ale chyba tak, chyba stąd przyszliśmy za pierwszym razem, tylko muszę znaleźć małżonka. Pewnie gdzieś usiadł, bo słuchajcie, po tym maratonie trochę dzisiaj nie funkcjonuje. Także szukam go, gdzie mi uciekł. Został namierzony. Ale powiem Wam, oni wczoraj przebiegli 42 km. Plus do tego okazało się, że syn tak ustawił drogę, że kończąc ten maraton, ten odcinek maratonu, jeszcze musieli 2 km dojść do autobusu, więc naprawdę wielki szacun. Chcieli to zrobić, przygotowywali się do tego, nie robili tego na czas, robili to po prostu dla siebie. Ja to jeszcze Wam pokazuję piękne kwiaty. Króciutko, na pewno będzie taki krótki short, jeśli chodzi o ten maraton, bo on nie nagrywał, no wiadomo, że nie miał jak nagrywać, jak bieg, ale coś tam nagrał i też Wam na pewno tutaj fragment tego pokażę. Z góry widać cmentarz. Fajnie, słońce będzie dzisiaj zachodzić, będzie bardzo, bardzo ładnie. Przy cmentarzu, ale pewnie no coś to jest, że się tyle osób zebrało. My źle weszliśmy, musimy jeszcze raz tutaj wejść, bo tu jest kładka, którą się przechodzi nad pociągami. Ładną uliczką, słuchajcie, gdzieś tak sobie skręciliśmy. Zobaczcie, jak jest fajnie, mówimy, tramwaje tu jeździły, a teraz nie, ale ślicznie jest. Bardzo ładna uliczka. Równoległa do tej, co się idzie. Tam po lewej stronie jest cmentarz. Bardzo ładnie. Zobaczcie, tam przed nami Akropol. Widzisz, że tam jest Akropol? Tak, wyjdziemy sobie, już wiem, w którym chyba miejscu, ale naprawdę fajnie. Tu jeszcze butelki. Tawerny to... Tak się nazywa ta ulica, słuchajcie, na której jesteśmy w tej chwili. Bardzo, ja ją sobie tutaj oznaczę, bo uważam, że fajnie jest tutaj przyjść. Nie wiem, dlaczego córka nas tu nie przyprowadziła, a jest bardzo, bardzo ciekawie. Tak klimatycznie i chłodno. A jednak było warto. I na sam koniec naszej podróży w Atenach
po Atenach mamy taką piękną uliczkę i taką perełeczkę. Super, słuchajcie, super, naprawdę super. Jak ktoś sobie tutaj usiądzie na wieczór i w tej knajpce będzie siedział, to będzie miał piękny widok na zachodzące słońce tutaj nad Akropolem i później przepięknie oświetlony Akropol. Także miejsce jest godne polecenia. Tutaj zresztą macie również ogród na dachu, też można sobie usiąść. No i zobaczcie, ile tu już jest ludzi. Prosto jak pójdziemy, to mamy wejście pod ten kościółek, który Wam ostatnio pokazywałam. Także tutaj macie rooftop, Pan nas zapraszał do baru na górze, ale no my nie skorzystamy, bo my idziemy na naszą miejscówkę darmową, czyli Fila Papos. Mieliśmy iść na Likabetus, ale powiem Wam, że trochę dzisiaj mieliśmy rzeczy do ogarnięcia. Musiałam jechać oddać córki skrzypce do szkoły muzycznej. Czekaliśmy na Pana, żeby nam odebrał paczki i trochę nam tu zeszło. Sprzątaliśmy mieszkanie, bo przecież trzeba po pół roku oddać w dobrym stanie. A młodzież już wyjechała na swoje wakacje. Także starzy zostali i musieli ogarnąć chatę. Widzicie ten kościółek i tam fajnie tyłem sobie przejdziecie, tam wzdłuż obserwatorium, pójdziecie sobie, tak jak Wam pokazywałam i zobaczycie Akropol tak z drugiej strony, ale w tym momencie nie będziecie widzieć zachodu słońca, więc coś za coś, tak? Albo idziecie właśnie, żeby zobaczyć zachód słońca na File Papos, albo idziecie patrzeć na Akropol, gdzie też jest super i pięknie i romantycznie. Górka, którą Wam pokazywałam, tutaj Wam oznaczę ją, Areopagus Hill i też można wejść, no to dziewczyny chodzą fatalnie, bo tu można bokiem sobie przejść, wejdziecie i zobaczycie, albo tutaj z tej strony wejdziecie i zobaczycie sobie, będziecie u podnóża dokładnie Akropolu, co też jest super, a tutaj, moi drodzy, ostatnie dziewczyny, jak była babcia, spotkały żółwie i te żółwie sobie tutaj chodziły, babci się nawet udało pogłaskać, może znajdę zdjęcie, to Wam pokażę, były olbrzymie żółwie na tej drodze. Naprawdę dużo. No i zobaczcie, tu już jesteśmy pod Akropolem. Z tej strony możecie iść sobie pod teatr. I tu mamy już Akropol, a my idziemy na File Papos, ale z tym razem od tej strony. Dasz radę? Już dobrze, tu nie jest tak wysoko. Ale pokażemy Wam teraz wejście od tej strony. Chociaż ja już chyba nagrywałam od tej strony, tak samo jak można wejść. Po prostu idziecie za ludźmi, bo tych ludzi zawsze tu jest bardzo dużo. Tu jest bardzo ślisko, jak będziecie szli. Ja dzisiaj mam klapeczki i powiem Wam, żebym już parę razy upadła, bo niestety te kamienie są bardzo śliskie. Tutaj mamy, zobaczcie, więzienie Sokratesa i tu pójdziemy w prawo, to jeszcze tam się chyba pali. Ja Wam powiem, że naprawdę my tutaj musieliśmy zmieniać nasze plany ze względu właśnie na te pożary. To znaczy pożary swoją drogą, ale ryzyko pożarów, tak? Nie mogliśmy pójść do klasztoru, była droga zamknięta, ale patrzcie, tam wygląda, jakby się paliło. Nie jakby, tylko na pewno się pali. To, że na mapach Google, ja tam zaznaczyłam tak samo, zrobiłam sobie specjalnie zdjęcie, że jest napisane, że droga może być zamknięta właśnie ta do świątyni Posejdona, bo ze względu właśnie na ryzyko pożarowe, no i te helikoptery non-stop tutaj latają, ale akurat tamtego pożaru nie widziałam. No szkoda, słuchajcie, bo wszystko jest bardzo, bardzo wysuszone. Policja patroluje i bardzo dobrze, bo to mówię, miejsce jest bardzo suche, słuchajcie. Naprawdę jest tak, no jest sucho w tym parku. Także bardzo trzeba uważać. Oni proszą, żeby absolutnie tutaj żadnych sobie nie robić imprez, nie śmiecić, a jak coś pijecie, czy jecie, to zabierajcie ze sobą. Macie punkcik taki, gdzie warto sobie usiąść, ale tak jak my byliśmy ostatnio, Wam pokazywałam, ten pierwszy nasz filmik. Już powinien być tak samo na YouTubie, chociaż YouTube mi tutaj, słuchajcie, przez 3-4 dni ładuje, więc ciężko mi tak dodać filmiki na bieżąco. Patrzcie, jaki tu macie punkcik widokowy na Akropol. Sobie do góry i dzisiaj zejdziemy drugą stroną, będziemy podziwiać sobie już tak dzisiaj zachodzące słońce za chmurami, jakoś tak nie ma dzisiaj pięknego zachodu słońca, ale my sobie wrócimy do domu drugą stroną, bo rano niestety musimy o 4:00 się obudzić, ogarnąć wszystko i o 5:00 jedziemy na lotnisko i niestety opcja jest taka, że musimy wziąć taksówkę, nie jesteśmy happy, bo to jest wydatek 50 € za 2 osoby, to jest dosyć dużo, no ale niestety metro nie jeździ. A autobus jakoś tak dziwnie, 1,5 godziny, nie wiem, albo coś źle patrzę, ale nie będę ryzykować, bo ja nie chcę sobie psuć urlopu, żeby się stresować dojazdami takimi.
A akurat tak się złożyło, że córka nigdy stąd nie leciała, ani nikt ze znajomych tak wcześnie rano, więc nie mamy żadnego doświadczenia o takie, jeśli chodzi o poranne loty. Jedyna rzecz, jaka mi się wyświetliła, to powiem Wam szczerze, że taksówka o 4:30 kosztowała około 67 funtów Uber, a jak zmieniłam, że chcemy jechać o 5:00, gdzie też spokojnie zdążymy, bo mamy samolot o 7:00, to w tym momencie zrobiło mi się cena taka normalna do 47 euro. Także 15 funtów, czy nawet 18 taniej, w zależności, bo tam są takie przydziały, nie wiem z czego one wynikają, plus minus 3 funty. Także będziemy musieli uderzyć taksówką. Nie lubimy, ale jak nie ma innej opcji, to trzeba. Tak, że takie były. Tak. Zobaczcie, tutaj z tego co wiem, to ten pożar jest tam w górach Penteli, ale tutaj właśnie mąż mi mówi, że wczoraj jak biegali, to też tam fragment na tym filmiku będziecie mogli zobaczyć, przebiegali przez pokorzelisko. Tak, tam było tak samo trawa, czy tylko te drzewa takie popalone, ale tak jakby ten pożar, on mówi tak dmuchnął po prostu, spalił tylko zewnętrzną część tych drzew i one dalej jakby żyły tam. Także no, mam nadzieję, że tutaj nic groźnego nie będzie, ale faktycznie dzisiaj jest dosyć silny wiatr. I oni, tak jak Wam mówiłam już wcześniej na filmiku którymś, że Grecy się najbardziej boją wiatrów, bo te wiatry po prostu spustoszeją tutaj, bardzo szybko zmieniają kierunek, ale zobaczcie jaki widok, wracając już do tego, no to macie kolejną miejscówkę, gdzie możecie za darmo podziwiać Akropol, piękny teatr, w którym jest teraz na wakacje bardzo dużo różnych atrakcji. Także mówię, można Ateny też zwiedzić tak niskobudżetowo i wcale nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby tutaj poszaleć. można zjeść fajnie, tam dalej na Omonii. Super suflaki za 2,50 jedliśmy i jest fantastycznie. Sałatki są w granicach 5, 7, 8 euro. Spokojnie się najadacie. Także chleb kosztuje, taki dobry chleb. Co prawda ja nie jem, no bo nie mogę, bo jest gluten, ale tutaj kupujemy, kosztuje 1 euro. A słuchajcie, to jest naprawdę bardzo duży, fajny, dobry, cieplutki chlebek nam się trafia w naszej lokalnej piekarni, a tych piekarni macie po prostu na każdym roku dużo. Do tego, nie wiem, jakiś serek kozi w granicach 2-3 euro i naprawdę można tutaj przeżyć, fajne miejsca zobaczyć, zostawić sobie pieniądze tylko i wyłącznie na te najciekawsze atrakcje, bo mówię, 30 euro to jest dosyć dużo, żeby wejść na Akropol, no ale będąc w Atenach uważam, że warto. Przyjeżdżacie tutaj pociągiem czy metrem i w tym momencie jest to koszt 9 euro z lotniska. Później bilet 5-dniowy kosztuje 8,20 euro, także naprawdę można tutaj spędzić fajnie i ciekawie czas. Można pojechać sobie na plażę, tak jak my jeździliśmy, bo ten wyjazd jest taki bardziej dedykowany relaksowi, a nie tutaj spinie zwiedzania, także można zwiedzać tanio i oszczędzać kasę. Zobaczcie, jak fajnie widać to urwisko. I teraz tak, powiem Wam jeszcze, co jeszcze? Jeżeli kupicie sobie bilet taki na tramwaj, czy ten taki na komunikację miejską 8,20 na 5 dni, to wszystkie tutaj wzdłuż od Pirousa możecie dojechać metrem, możecie przejść spacerem. Tutaj macie tam dalej Stavros Narcos. Myśmy w końcu nie dotarli tam, bo tam się jakieś wydarzenie było i byśmy po prostu nie mogli tam wejść. Gdzieś Stavros Narcos jest tutaj. Jedziecie sobie 7, później przejeżdżacie dalej w kierunku Edem 6 i dalej w kierunku dalej w kierunku Glifady, w kierunku jeziora. Też dojedziecie 122 autobusem. Wszystko jest w cenie tego biletu 8,20 na 5 dni. Także możecie być na najbardziej ciekawych plażach w Atenach codziennie, zwiedzając właśnie i wchodząc na nie, ale korzystając z tej części darmowej. Schodzimy, idziemy już. Słoneczka nie widać, tu jest naprawdę dużo ludzi, to jest naprawdę jedno z najpiękniejszych miejsc. Uwierzcie mi, po prostu, no, jak będziecie, to musicie koniecznie zaliczyć ten punkt, a może nawet kilka razy, tak jak my. Jakoś się tak składa, że jak jesteśmy razem, to i zaczynamy tutaj nasz pobyt w Atenach i kończymy. Co prawda ta historia w Atenach już dobiega końca. Tak jak mówiłam, jutro wyjeżdżamy. O, i fajerwerki na naszą cześć. Dlaczego by nie?
tymi fajerwerkami, powiem Wam szczerze, w taką pogodę, no ale dobrze, bez komentarza dalszego. Tutaj mówię, ślisko, 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 uważajcie. Także tak, kończymy tutaj naszą przygodę, jeśli chodzi o Ateny. Gorąco Wam polecamy oczywiście sobie zarezerwować, mieć w planach wyjazd tutaj, bo uważam, że naprawdę miasto jest godne polecenia i godne wizyty. My byliśmy również w Pradze 3 lata temu, ale wtedy jeszcze tak nie nagrywałam, mam jakieś takie pojedyncze filmiki, na pewno chcemy wrócić, bo obiecaliśmy to naszej córce starszej, że właśnie spędzimy tam sobie taki, zrobimy wyjazd dla dorosłych tak samo, no bo wiadomo, jak Praga, to fajnie tam pojechać ze starszymi dzieciakami, a nie tylko z maluchami, ale maluchom też się podobało. Słuchajcie, maluchy tutaj, moje dzieciaki były zachwycone. Uważam, że wyjazd w kwietniu i w lutym był super decyzją, natomiast gdyby przyjechały teraz, to bardzo by się zmęczyły. Dlatego moja taka rada jako mamy, dwóch takich młodszych dzieciaków, 10 i 13 lat, naprawdę nie wybierajcie tego kierunku w lato, bo tu jest po prostu za gorąco. Jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo Amerykaninów, są ludzie z Australii, tak wczoraj bardzo dużo było ich właśnie przy jeziorze. Dużo osób przyjeżdża tutaj na cruise, także wybierajcie lepiej może wiosnę, jak jest taka możliwość, może majówkę, może październik, tak jak my byliśmy na Santorini, też było super i dzieciakom też by się podobało, bo nie było tak gorąco. A tutaj zobaczcie, znowu tańce. Także tak, będziemy się z Wami powoli żegnać. Zobaczymy się w innym miejscu. Mam nadzieję, że również pięknym. I też będziemy mogli Wam co nieco pokazać. I też będziemy jeszcze sami. Także do zobaczenia, dajcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podoba. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zostawcie je w komentarzu. Zapraszam Was do oglądania również innych naszych filmów, nie tylko z pobytu w Atenach, ale również w naszej pięknej Anglii, gdzie zwiedzamy, staramy się podróżować na tyle, ile nam czas pozwala i zwiedzać fajne miejsca. Także łapka w górę, komentarz, uśmiech, a jak ktoś ma ochotę postawić kawę, a ja zawsze mówię dzieciakom lody, to zatrzymajcie ten film na końcu, tam jest QR kod, możecie zeskanować buy coffee i naprawdę będziemy bardzo szczęśliwi. Także do zobaczenia z innego pięknego miejsca, a ja Wam życzę cudownych, pięknych podróży, odkrywania świata właśnie w taki sposób troszeczkę inny, tak żeby nie tylko cieszyć oczy, ale również troszkę zaoszczędzić, bo wiadomo, że podróżowanie w tych czasach jest trochę takie wymagające, jest to niezły challenge, żeby co nieco zobaczyć, ale przy tym nie zbankrutować. Także do zobaczenia, pozdrawiam Was, pa!